Halo, halo, witam wszystkich bardzo serdecznie, a w dzisiejszym odcinku o moim zdaniem kolosalnej zmianie w Rise of Kingdoms, która została wprowadzona troszeczkę tylnymi drzwiami. I od razu powiem, nie ukrywam, ja jestem fanem tej zmiany, wielokrotnie o nią zabiegałem i uważam, że to ogólnie jest bardzo dobrze dla gry. To nie jest zmiana, na której ja skorzystam, ani moje konto w żaden sposób, ale uważam, że to ogólnie jest lepiej dla wszystkich. I poniekąd ta decyzja, może dlatego, że jest tak tylnymi drzwiami to wpuszczone, jest dlatego, że niektórych to skrzywdzi, bo niektórzy lubili z tego korzystać, ale ja uważam, że ogólnie dla gry, dla większego procenta graczy to jest pozytywne. Rozumiem, że niektórym się to może nie podobać, ale ogólnie uważam, że to jest fantastyczna zmiana, która wejdzie w życie, uwaga, 16 grudnia tego roku. Więc podejrzewam, że też w związku z tym naprawdę jest to dobra data do rozpoczęcia gry i uważam, że może być tak, że wiele jakichś nowych projektów, właśnie skoczków i tak dalej, będzie gdzieś tam kręciło się wokół tej daty, ponieważ naprawdę są to bardzo duże zmiany. Może na pierwszy rzut oka ktoś tak powie: "No, a co ty gadasz, tam nie ma jakichś wielkich zmian, jeśli chodzi o migrację", ale moim zdaniem, przynajmniej tak jak ja to czytam, to są zmiany bardzo, bardzo duże. Ogólnie można by nazwać, tak jak ten odcinek tutaj tak poniekąd, cała ta zmiana polega na tym, że to jest koniec migracji do KVK 2. I dla mnie, jeśli chodzi o ten wczesny etap gry, to jest zupełna zmiana mety. Migracja do KVK 2 wprowadzała absolutną zmianę praktycznie w królestwach. Była takim czynnikiem definiującym to, jak będzie radzić sobie królestwo, co moim zdaniem było zawsze absurdalne, że nie polegało, wiecie, budowanie królestwa na tym, żeby budować struktury, żeby gracze gdzieś tam, wiecie, mieli progres, żebyśmy budowali coraz lepsze królestwo od zera, tylko bardziej polegało na tym, jakich graczy uda ci się migrować w drugim sezonie i im więcej tych wielorybów migrujesz, im lepszych, tym lepiej. Bez względu prawie że na to, co robiłeś przez pierwsze, nie wiem ile to jest tam, 200 dni gry, coś w tym stylu, no to jest jednak dużo. Całe to praktycznie niemalże można wyrzucić do kosza przy okazji tej migracji. Może nie całe, nie, to jest znowu przesada, ale to jest bardzo, bardzo duży czynnik, który tutaj na to wpływał. Więc jak będzie wyglądała teraz zmiana? Zmiana polega na tym, że jeśli chodzi o królestwo, które jest w sezonie drugim, to można do niego migrować ci, którzy są gracze powiedzmy na tym samym poziomie. Tutaj jest różnica 60 dni pomiędzy kontami, to nie jest dużo. To myślę, to jest żaden problem. To naprawdę nie jest to, co było do tej pory. Ale jeszcze jest zmiana, że będzie można zrobić taką migrację między sezonami, ale uwaga, tylko konta, które są w odległości 120 dni, jeśli chodzi o Straż Królestwa. Straż Królestwa to jest po prostu, wiecie, jak królestwo się otwiera, to jest pierwszy dzień królestwa. Ja mogę być na jakimś królestwie, które jest starsze, które się otwarło na przykład 20 dni wcześniej, no i to jest właśnie ta różnica. Moje konto jest starsze 20 dni od tego królestwa. No i o co tutaj chodzi? Tutaj chodzi o to, że te 120 dni to też nie jest jeszcze koniec świata. Oczywiście te konta, które są 120 dni starsze, będą dużo lepsze, ale to nie będą konta, które, wiecie, do tej pory do KVK 2 migrowały konta, które nie były 120 dni starsze, tylko były na przykład 1500 dni starsze albo 2000 dni starsze. I wtedy ta różnica jest już naprawdę kolosalna. Więc tutaj ta różnica będzie, będą to konta lepsze, ale zablokuje to też takich graczy, którzy na przykład w ogóle nie robili progresu ze swoją grą, tylko cały czas migrowali sobie do tego KVK 2 i grali w nim niemal w nieskończoność. I teraz ja wiem, niektórzy powiedzą, bo ja chcę uciec przed tą, wiecie, technologią KVK, która jest w sezonie podbojów, albo mi się tam dobrze gra, bo jest aktywnie i tak dalej. I ja rozumiem, że są tacy gracze, którzy rzeczywiście tak grają uczciwie i w ogóle wszystko spoko, ale szczerze, ja na swojej drodze spotkałem więcej takich graczy, którzy jeśli już migrują co chwilę do tego KVK 2, to często niszczą te królestwa, tak? Spotkałem jednego takiego, który to robił jakby bardzo często i najczęściej to u niego się wiązało z tym, że właśnie migrował, najpierw z nimi walczył razem w KVK, a później przeciwko nim w domowym królestwie jakieś tam bunty i tak dalej, no i do następnej migracji i tak dalej, i tak dalej. I oczywiście nikt mu tam za bardzo nie mógł podskoczyć w tym KVK 2, no bo miał bardzo stare konto, takie konto mniej więcej starzem jak moje, więc wtedy nie było z nimi szans. Dlaczego takie stare konto
jest tak bardzo lepsze od tych pozostałych. No, wiecie, weźcie sobie chociażby VIP-a, tak? Nawet jeżeli się mocno wydaje kasę, no to nie jest tak łatwo wbić sobie duży poziom VIP na tak wczesnym etapie gry jak KVK2. Więc to już będzie pierwsza rzecz. Poza tym oczywiście dowódcy, których na przykład tych z tawerny, ale też innych, mając już bardzo duży staż gry, mamy bardzo dużo dowódców, których dzisiaj się już na przykład nie opłaca maksować, my będziemy mieli tych dowódców wymaksowanych. Mówię my, czyli gracze, którzy mają bardzo duży staż. Czyli ja na przykład mam Edwarda, który jest dobry w KVK2, mam Tomyrys, której ja już teraz absolutnie nie używam, no ale jeśli się cofnę, to mogę ich wszystkich używać. Ale jeszcze ci dowódcy to nie jest jeszcze taki koniec świata. Bardzo ważny jest też ekwipunek, którego też mogę już tam w większości używać. Nie wszystkiego, ale jednak sporo rzeczy mogę używać. Ten ekwipunek to wiecie, co ja już mam legendarny, z talentami i tak dalej, i tak dalej. I to wszystko daje mi tyle procentów, że dla takiego zwykłego śmiertelnika, który sobie zaczął grę, wiecie, od początku, no to absolutnie nie ma podjazdu. I wiecie, tam już i tak jest ciężko dla tych graczy, którzy zaczynają, szczególnie dla tych, którzy zaczynają jako free to play albo low spenderzy. Ich zwykle jest więcej, więc plus polega na tym, że oni mają większą liczbę graczy, z którymi tam powiedzmy mogą zawalczyć i tak dalej. Ale w momencie, kiedy pojawia się bardzo dużo kont takich, wiecie, mega mocnych, które ich niszczą, no to jest trochę bez sensu. Ba, nawet dla tych spenderów, dla tych, którzy wydają dużo kasy od początku gry, pojawienie się gracza, który, wiecie, ni stąd, ni zowąd po prostu sobie migruje i jest 10 razy lepszy od nich, pomimo, że oni wydali na przykład dziesiątki tysięcy dolarów na grę, i teraz dostają oklep jeden za drugim od gracza, który sobie po prostu migrował. Więc moim zdaniem to jest ogólnie super. Mamy tutaj też te ograniczenia, które będą w sezonie trzecim. One są podobne, trochę większe, jeśli chodzi o ten zakres dni. Widzimy, że tutaj jest 180, ale tak jak mówię, dla mnie 120, 180 to jest jeszcze wszystko spoko, bo do tej pory migrowały konta, które miały 1000, 2000, więc to jest zmiana jak niebo i ziemia po prostu. Co jest jeszcze lepsze niż się spodziewałem, to to, że jeśli docelowe królestwo jest, uwaga, w pierwszym sezonie podbojów, to jest bardzo ważne, czyli nie w ogóle w sezonie podbojów, gdzie emigracja już jest otwarta praktycznie całkowicie. Pierwszy sezon podbojów to jest tak jakby wasze czwarte KVK. I tutaj też migracja jest zablokowana. Do 240 dni znowu to jest trochę mniej, ale powtarzam, 240 to nie jest 2000. Więc tutaj znowu będą mogły migrować trochę starsze konta, ale nie aż tak stare. I znowu będziecie mogli sobie teraz popatrzeć, że jeżeli zaczniecie grę 16 grudnia, to naprawdę możecie spokojnie sobie grać i ci gracze, którzy będą mocniejsi od was, to będą głównie ci, którzy wydają po prostu dużo kasy. Nie jest tak, że nie będzie tych graczy mocniejszych, ale będzie można się niejako uchronić od tego, że co chwilę, co każdy sezon od drugiego będzie migracja powodowała to, że wy pójdziecie na dół, jeśli chodzi o wasz, nie wiem, o to, jak jesteście ważni w królestwie, pójdziecie na dół o właśnie te 20 miejsc, czy później 40, 60, aż nie będziecie mieli praktycznie żadnego znaczenia w królestwie. Dla mnie jest to bardzo ważne. Zmieni to sporo, myślę, jeśli chodzi w ogóle o podejście graczy do rozpoczęcia gry i jest to bardzo, ale to bardzo fajna rzecz. Myślę, że to sprawi, że naprawdę początek gry w Rise of Kingdoms będzie dużo milszy dla graczy teraz i będzie można też zrobić inną taktykę. I takimi jeszcze kilkoma rzeczami, które ja bym tutaj dodał, to dodałbym właśnie ten reset dowódców w okolicy tam KVK3 i dodałbym takie koło, że możecie sobie dobrać z tych wszystkich dowódców na samym początku sezonu trzeciego i właśnie zrobić tam jakiś taki reset, że możemy dostać z powrotem złote rzeźby i później zainwestować w jakiegokolwiek dowódcy z sezonu podbojów, gdzie już będziemy mieli wszystkich odblokowanych. To myślę, że w ogóle już byłoby świetne, ale no cóż, na razie jeszcze takich rzeczy nie ma. Myślę, że wtedy byłoby naprawdę całe poradniki niemalże, które mówią o tym, jak robimy progres gry, trzeba by nagrać na nowo. Ale ja bym się w sumie, szczerze powiedziawszy, cieszył, bo myślę, że dużo przyjemniej po prostu będzie się ludziom grało od samego początku. Także mimo, że tylnymi drzwiami, to uważam, że ta zmiana jest naprawdę bardzo na plus. W ogóle ostatnio często tak bywa, że te rzeczy, które nie są tak super jakby reklamowane w roku, są naprawdę świetne. Na przykład ten szybki rozkaz, który jest, jeśli chodzi o walkę w polu, genialna sprawa. Powiem wam, że ja ostatnio jak były walki u mnie jeszcze, to przez 2 godziny sobie spokojnie grałem na telefonie i naprawdę spoko. Mogłem bardzo dobrze sobie radzić.
grając na telefonie i to był taki jakby powiew świeżości. Sobie tak myślę: „Kurczę, jak ja dawno nie walczyłem, tak naprawdę nie walczyłem na telefonie, jakie to jest przyjemne, że nie muszę, wiecie, siedzieć w jednym miejscu, że mogę sobie, nie wiem, herbatę zrobić, mogę się gdzieś tam poruszać z tym telefonem i, mieć jakąś, powiedzmy, ogląd całej sytuacji i mogę sobie, nie wiem, zmienić pozycję, w której siedzę, super, naprawdę. Uważam, że ta zmiana też jest, trochę niedoceniana w tym wszystkim. Także ja ogólnie bardzo się cieszę. Myślę, że naprawdę można teraz pomyśleć, bardzo nad tym, czy nie warto właśnie spróbować jeszcze raz od nowa. Wydaje mi się, że to jest dobry czas, i wydaje mi się, że ta meta naprawdę mocno, mocno się zmieni, bo do tej pory, ta migracja była kluczem gry, co tak jak już mówiłem wcześniej, moim zdaniem to był totalny nonsens, więc wracamy trochę do początków, do tego, jak kiedyś wyglądało Rise of Kingdoms, kiedy jeszcze nie było takich starych kont, więc nie było tego problemu. Cieszę się bardzo, że to usunęli i mam nadzieję, że w tę stronę będziemy szli, że właśnie dla początkujących, graczy w roku będzie naprawdę dużo, dużo przyjemniej. Dobra, to tyle z mojej strony. Jestem ciekawy, jak wy się na to zapatrujecie. A na dzisiaj to już wszystko. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się. Cześć.